Dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry. Witamy Państwa serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Nieoczywista. Nieoczywista postać dzisiaj również, mamy nadzieję. Przeniesiemy Państwa do Niemiec przedwojennych, do okresu wojennego, już za oceanem, ponieważ będziemy mówić dzisiaj o nobliście. Tomaszu Manie. Rozmawiałyśmy z Anią przed rozpoczęciem nagrywania tego odcinka, że Tomasz Mann właściwie zawsze był obecny w naszym życiu, bo już będąc w liceum dużo osób czytało, no Czarodziejska Góra, Buddenbrookowie, no to takie są nazwy po prostu, które właściwie towarzyszyły nam. Chyba dużo nie rozumiałyśmy w pewnym momencie, albo bałyśmy się. Myślę, że bałyśmy się, prawda, tej literatury. Ona się wydawała przynajmniej mnie bardzo taka zaawansowana, ambitna. Oczywiście sięgałam też po ambitną lekturę. No ona jest oczywiście ambitna i ale zaawansowana. objętość myślę, że nawet dla współczesnej młodzieży była onieśmielająca w tamtym czasie również. W tym roku, właściwie w ubiegłym, doczekaliśmy się kolejnego przekładu Buddenbrooków, więc to też taka ciekawa, myślę, i dobra okazja, żeby sięgnąć po ten przekład właśnie autorstwa Jerzego Kocha. I on też trochę nas zainspirował do tego, żeby do Manna sięgnąć. I dziś chciałbyśmy o Mannie, właśnie nobliście. To jest pierwszy chyba noblista, którym się zajęłyśmy w tym naszym cyklu. Trochę opowiedzieć, bo jest to postać nieoczywista pod wieloma względami i myślę, że te względy gdzieś będziemy Państwu zaznaczać, a tradycyjnie zaczniemy od urodzin i pochodzenia. Tak jest, 1875 rok, Lübecka. W rodzinie bardzo statecznego ojca, kupca, senatora, osoby statecznej, dystyngowanej, świetnie ubranej, przychodzi na świat Tomasz Mann. Jego mamą jest Julia da Silva, pochodząca z rodziny brazylijsko-niemieckiej. Jako młoda dziewczyna razem ze swoim rodzeństwem po śmierci matki przyjeżdża do Niemiec i ku zaskoczeniu statecznej Lübecki właśnie senator wybiera ją jako swoją żonę. Od początku widać różnicę charakterów. Jak już powiedzieliśmy, Ojciec Tomasza jest bardzo stateczną i znaną osobą w Lubece, prowadzącą swój biznes taką żelazną ręką. Mama katoliczka, wesoła, pozdrawiająca ludzi na ulicy, lubiąca się ładnie ubrać, ale również bardzo opiniotwórcza. Tak, ale właśnie taka energetyczna, promienna, no zupełnie inna natura, prawda? Gdybyśmy gdzieś posługiwały się stereotypami, to ta właśnie stateczność lubecka w kontrze do takiej brazylijskiej natury, bardziej artystycznej, bardziej otwartej, bardziej dynamicznej i miała niezwykły, jeśli chodzi o charakter i wybory życiowe, wpływ właśnie na swoich synów również, Tak. bo nie tylko musimy mu powiedzieć tutaj może na początku, że nie tylko Tomasz został słynnym i znanym Oczywiście, i ale uznanym również pisarzem, ale również jego starszy brat Henryk, to był pierwszy syn w rodzinie, właśnie Henryk. Oprócz tego mieli jeszcze dwójkę rodzeństwa, Karlę i Lulę. Wiktora. I jeszcze Julię. Tak, jeszcze Julię. Lula Karla i najmłodszy brat Wiktor. Także ojciec handlował zbożem i oni byli właściwie taką rodziną bardzo szanowaną, bardzo uznaną i no nie jest tajemnicą, że Buddenbrookowie są właśnie napisani w dużym, powiedziałabym, zapożyczeniu doświadczeń rodzinnych, historii rodzinnych, ale też postaci, które tam ponoć przeglądały się w tej powieści. Jedne bardziej zadowolone, inne mniej z tego opisu. No a jest to historia rzeczywiście, no, jak sam tytuł wskazuje, prawda, upadek pewnej rodziny, więc tutaj te
myślę, takie odniesienia do życiorysu i tego charakteru życia właśnie w Lubece w tamtym czasie można w tych Buddenbrookach znaleźć. Więc ojciec od początku w ogóle był rozczarowany trochę tym życiem ze swoją żoną i może nie ze swoją żoną pod kątem relacji, ale z tym wpływem na synów szczególnie, bo on chciał tych synów przygotować do tego, żeby oni przejęli rodzinny biznes. No ale niestety chłopcy nie garnęli się do tego absolutnie. Nie garnęli się, aczkolwiek tu jest taka pierwsza nieoczywistość i pewna taka ciekawostka, która później w życiu Tomasza Manna będzie się kilkukrotnie jeszcze przejawiać. Myślę, że może na końcu spróbujemy to spiąć w pewną klamrę. A mianowicie Tomasz zrozumiał, że mimo że jest młodszym synem, on trochę udawał. Czyli zapowiadał, miał swój świat marzeń. Podobnie jak Heinrich bardzo dużo czytał, pisał wiersze już jako bardzo młody chłopak, chciał być poetą, natomiast potrafił trochę oszukać ojca. Miał takie poczucie, że Henryk się w ogóle do tego nie nadaje i ojciec też wiedział, że Henryk się do tego nie nadaje. Od początku zostało jak gdyby wyznaczone, że starszy syn do niczego się nie nadaje, ponieważ jest marzycielem, który chce być pisarzem i w ogóle ma artystyczne zapędy. Natomiast Tomasz potrafił mieć swój własny świat, w którym się właśnie tak chował, natomiast próbował w pewnym momencie trochę oszukać ojca. Zaglądał do jego kantoru, interesował się statkami, interesował się biznesem i przeglądał księgi rachunkowe i miał taką świadomość, że prawdopodobnie to on będzie tym synem, który przejmie właśnie tę rodzinne prowadzenie dużego interesu, że tak powiem. Tak. I dalej, i że dom, w którym mieszkają wielki, potężny, z pięknymi, takimi potężnymi niemieckimi meblami, będzie jego spuścizną. No, okazało się zupełnie inaczej, ponieważ ojciec go przejrzał i testament, który po śmierci ojciec sporządził, tak naprawdę spowodował to, że biznes został sprzedany, chłopcy dostali kuratorów poniekąd. Mama dostała jakieś tam pieniądze, aczkolwiek do zarządzania tymi pieniędzmi przez ojca z zagrobu, jak gdyby zostali wyznaczeni pewni panowie, stateczni panowie z Lubeki. W związku z czym tutaj ten pierwszy fortel Tomasza Manna się do końca nie udał. A ja jeszcze chciałam wrócić do jednej takiej ciekawostki, bo może to Państwa też zainteresuje, a mianowicie mama Tomasza miała na imię Julia da Silva Bruns. To da Silva Bruns to właśnie to było połączenie tej brazylijsko-niemieckiej rodziny. Natomiast doczytałam i dodałam, że bardzo dużo Brazylijczyków nosi nazwisko da Silva. Da Silva było dawane tym na przykład niewolnikom, bądź osobom, które uciekały z plantacji, bądź te, które miały dostać jako nobilitacja swoje nazwisko, ale nie miały swego nazwiska, w związku z czym Brazylijczycy nadawali tym osobom nazwisko da Silva, co oznaczało z lasu. Jej mama była ponoć Indianką. No Indianie nie byli niewolnikami, bo się nie dali się zniewolić. Niemniej właśnie to da Silva jest takim częstym dosyć nazwiskiem brazylijskim, świadczącym o tym, że to była nazwisko z nadania, wynikające z tego, że po prostu dostali to nazwisko, ale swojego nie mieli, w związku z czym dokładnie to oznacza z lasu. Czyli Julia da Silva, Julia z lasu de Bruns. Tak, ale To też taka doczytałam ciekawostka. właśnie, że jej matką faktycznie była południowoamerykańska Indianka, czy w ogóle no, taka krew po prostu w jej żyłach płynęła, więc tutaj to może No mieć na pewno duże bardzo... zderzenie kulturowe Tak. z Lubeką. No ale też spowodowała ona, tak jak wspomniałam wcześniej, ponieważ ona bardzo była barwną, ciekawą, ale też artystycznie zainteresowaną osobą, bo ona grała na fortepianie. Dzięki niej też właśnie Tomasz grał na skrzypcach, akompaniował jej, spędzali razem czas właśnie w takich wspólnych no, takim wspólnym muzykowaniu, tak bym to nazwała, ale też czytał poezję, bardzo takie miał no, rozległe też zainteresowania artystyczne, których niestety ojciec nie pochwalał. I tak jak powiedziałaś o tym testamencie i o tych jego próbach, żeby tego ojca trochę tak zwieść, czyli pewnym pozorowaniu jego postawy i jakby zdolności, myślę, że to był taki jego pierwszy zawód, w którym okazało się, że
no to czym próbował zaczarować tego ojca, nie zadziałało. No i niestety miał przez pewien okres czasu żal, że tak ojciec zdecydował. W pewnym momencie, kiedy czytałam tą biografię i zaglądałam do różnych źródeł, miałam takie przekonanie, że to była bardzo zamożna rodzina z Lubeki i tak była przedstawiana w bardzo bardzo. wielu źródłach, ale też trafiłam na źródło, w którym była informacja, że jednak ten interes podupadał w pewnym momencie. I Może ojciec bronił ich w i ten ojciec sposób. prawdopodobnie uznał, że oni nie będą chyba już w stanie wyjść z tego no, w taki pozytywny, bo nie mieli po I prostu sprzedaż potencjału. była być może Tak, najlepszym chyba rozwiązaniem. rozwiązaniem. No być może tak było. Fakt faktem, że Tomasz Mann tuż przed swoją śmiercią odwiedził Lubekę już po II wojnie światowej i no to zburzone miasto, bo ono było całkowicie właściwie zbombardowane. Też takie myśli właśnie na niego naszły, bo zastanawiał się, co by było, gdyby, jakby się potoczyło jego życie, gdyby ojciec nie zdecydował o tym, żeby sprzedać ten rodzinny biznes i gdyby no, poniekąd nie zostawił losu chłopców w rękach mamy. Prawda jest taka, że po śmierci ojca rodzina cała w zasadzie wyprowadza się do Monachium. Heinrich wyjeżdża za namową mamy do Włoch i w ogóle zwiedzać Europę po to, żeby obyć się w świecie artystycznym, aby być lepszym pisarzem. Matka absolutnie wierzy w jego zdolności. Ale w ogóle funduje mu taką możliwość, no że taką poniekąd jakby płaci mu, stypendium żeby- daje mu Dokładnie, stypendium po to, dokładnie. żeby spotkał właśnie artystów, ludzi z innego świata, aby wchłonął ten wielki potencjał intelektualny innych i żeby się mógł rozwijać jako pisarz. Natomiast Tomasz zostaje pod kuratelą takich właśnie gdyby opiekunów w Lubece, po to, aby dokończyć szkołę. No i tam z tego grzecznego syna senatora okazuje się, że jest leniwym chłopcem. On chyba już wcześniej był leniwy, tylko był bardzo mocno Pod wpływem pilnowany. ojca, tak, że jest leniwy, że nie chce mu się uczyć, że trochę obraża nauczycieli, że zaczyna tutaj redagować jakąś gazetkę szkolną i sprawia tak naprawdę kłopoty wychowawcze. Mieszka na stacji u swego nauczyciela i tam przeżywa taką pierwszą fascynację swoją miłosną, ponieważ możemy tutaj uchylić pewnego rąbka tajemnicy z życia Tomasza Manna, że mimo to, że miał żonę, miał 6 dzieci, to miał takie zapędy homoseksualne. Mówimy tutaj o takiej homoseksualnej miłości platonicznej. Prawdopodobnie według biografów nigdy niespełniony związki, znaczy nigdy nie był w spełnionym związku homoseksualnym, natomiast bardzo mu się podobali mężczyźni, szczególnie młodzi. Miał o nich marzenia senne, opisywał tych młodych mężczyzn w różnych sytuacjach w swoich dziennikach. Marzył o nich i to była taka kolejna trochę ucieczka przed, jakby to powiedzieć, nie do końca się Mann do tego chciał przyznać nigdy. Nie chciał i w ogóle rozróżniał, przynajmniej według niektórych źródeł, homoseksualizm od właśnie takiego homoerotyzmu. Homoerotyzmu, I dokładnie. on tym homoerotyzmem... Platoniczny, homoerotyzm prawda? platoniczny czyli, de facto. Czyli takimi myślami, pewnymi takimi wątkami, które gdzieś tam w jego głowie i być może w emocjach się pojawiały. Natomiast homoseksualizm absolutnie wypierał. To była jego, myślę, że jeden z jego większych, może nie dramatów, ale takich istotnych moralnych rozterek, bo on utożsamiał jednak postawy. On był w ogóle homoseksualnym homofobem. Takie określenie Aczkolwiek w znalazłam momencie, gdy podjął decyzję o małżeństwie, przyjaciele i znajomi przestrzegali go, mówiąc: pamiętaj, na kim zawieszasz wzrok. W związku z czym był to silny na pewno instynkt w nim. Opisy w dziennikach szczególnie, no, śmierć w Wenecji, do czego też może na pewnym etapie dojdziemy. Była na pewno był zafascynowany młodymi mężczyznami. No i być może małżeństwo, do którego za sekundkę dojdziemy, jeżeli chodzi o chronologię, było też wynikiem tego chęci jednak uporządkowania swego życia. Czyli chciał uporządkować swoje życie, ponieważ gdzieś podświadomie chciał chyba prowadzić biznes ojca i pierwsza taka duże zderzenie z rzeczywistością, że mu na to nie pozwolono. Druga rzecz, małżeństwo,
z rozsądku, trochę z rozsądku. W pewnym sensie z rozsądku i tymi przesłankami zdroworozsądkowymi był na pewno status rodziny Kati, bo Katia była jego wybranką. Poznali się ponoć w tramwaju. A ja czytałam, że w operze, ale to nie ma znaczenia. Ale on ją widział właśnie w A, być tramwaju, jak zrobiła jakąś taką mikroburzę konduktorowi, który podejrzewał ją, że ona jedzie na gapę, być może jechała, wyskoczyła ponoć z tego tramwaju i tym mu też zaimponowała, że zwróciła uwagę jego i później to było prawdopodobnie kontynuowane. Ale to może jeszcze chwilę się cofnijmy, dlatego że skończyłyśmy tej szkole, koniec końców kuratorzy stwierdzili, że nie ma sensu, żeby Tomasz kończył tej szkoły i załatwili mu pracę tak zwanego biuralisty w chyba jakimś tam towarzystwie ubezpieczeniowym. Wyjechał do Monachium do matki, zwiedził trochę to Monachium, zaczął pracę w tym strasznym jakimś biurze rachunkowym. Bardzo niechętnie. Bardzo niechętnie. No i na pewnym etapie zorientował się, że brat otrzymuje stypendium na to, żeby być pisarzem i wymógł tak naprawdę na matce w pewien sposób również podobny sposób finansowania swego życia. Mama nie była chętna. Początkowo pracując w tym towarzystwie ubezpieczeniowym, czy tam już nie pamiętam, ubezpieczeniowym. Sabotował. Chyba, tak, on pisał opowiadanie. Tak, on zamiast przepisywać tworzył, księgi rachunkowe, pisał swoje opowiadania, więc absolutny był sabotaż i został tak naprawdę wydany przez współpracownika, który zresztą był chyba też zafascynowany nim jako mężczyzną, co później gdzieś tam też w dziennikach Mana zaistniało. No i pokazał matce fragmenty swojej twórczości. Mama powiedziała, że Heinrich nie ocenia jego twórczości bardzo wysoko. Mama była bardzo sceptyczna do tego, co tworzy Tomasz, no ale w jaki sposób udało mu się mimo wszystko ją przekonać do tego no i zaczął pisać. Właściwie pierwszą jego powieścią, Znaczy pierwszą powieścią, która była napisana w wieku 25 lat, to jest w ogóle niesamowita historia. strasznie młody człowiek, byli właśnie Buddenbrookowie, więc to jest coś niezwykłego, niespotykanego. Za tą powieść troszeczkę jakby meandry polityczne tutaj są z tym związane, ale za tą powieść dostał Nobla Literackiego w 29 roku, ale no, trzeba powiedzieć, że to był jego debiut. Więc to był jego debiut. Młodego człowieka, który porzucił szkołę, on nie zrobił w ogóle, nie skończył szkoły, nie zrobił matury, więc nie miał w ogóle formalnego wykształcenia. Później miał przyznanego doktora honoris causa przez jedną z uczelni. W Bonn na pewno nie. Później mu zresztą odebrano tego Nobla. Ale to w czasie nazistowskich Niemiec. Natomiast wcześniej, jak miał przyznaną właśnie ten tytuł doktora honoris causa, to zrobił sobie od razu wizytówki, bo jednak miał trochę kompleks tego braku wykształcenia formalnego, bo w ogóle był wykształcony, sam zdobywał wiedzę, uczestniczył w różnego rodzaju spotkaniach, czytał przede wszystkim, czytał. Absolutnie, także, ale brakowało mu tego formalnego tytułu i uciekł się z tego, co czytałam, nawet do takiego zabiegu, że pominął to HC na i został doktor Mann. Tylko doktor Thomas Mann, także no, każdy ma jakieś tam swoje słabości, a on nie był wolny od słabości, jako osoba naprawdę bardzo trzymająca taki reżim, o którym opowiemy Państwu za chwilę, jeśli chodzi o styl życia, no to też te słabości w jego życiu się pojawiały, począwszy od tego homoerotyzmu, a skończywszy na różnego rodzaju konformistycznych też zachowaniach, które były wywołane chęcią jakiegoś takiego bezpiecznego i komfortowego życia. Ale bez wątpienia jeszcze raz należy podkreślić to, że te 20 kilka lat i taka książka tak głęboka i z takim potencjałem intelektualnym i do dzisiaj tak aktualna, mówiąca o upadku, bo to jest tak naprawdę o upadku fortuny, o upadku władzy, o upadku arystokracji. No ale w ogóle tyle postaci, spięcie tylu wątków. To jest niezwykła sytuacja i wtedy jemu bardzo zależało Tomasowi generalnie na zdaniu również swego brata. On się czuł urażony, że Henryk na początku mamie powiedział, że
nie widzi za bardzo talentu Tomasza po wydaniu tej książki i po uzyskaniu rozgłosu. I właśnie możemy powiedzieć jedno, że w momencie, gdy uzyskał Tomasz Mann rozgłos wydając Buddenbrooków, nie stracił go do końca życia. To już było później pasmo sukcesów literackich i pasmo uwielbienia. Został już wtedy uznany za jednego z najważniejszych pisarzy niemieckich i tak zostało do śmierci. To też jest niezwykłe, więc on tu nigdy nie przeżywał problemów z tym związanych. W końcu Henryk w którejś z tam rozmów przyznał mu, że stworzyłeś, bracie, arcydzieło. I to była ogromna nagroda dla Tomasza, że starszy brat, pisarz, uznany pisarz, go docenił. To było dla niego niezwykle, niezwykle ważne. No chociaż te ich drogi splatały się i krzyżowały w bardzo wielu różnych emocjonalnych momentach, szczególnie związanych z politycznymi przemianami, więc tutaj No tak. na pewno jeden drugiemu i Trochę się kłócili, trochę się lubili. tak. No, trochę mieli też do siebie pretensje, ale rzeczywiście, no jak to w rodzeństwie, nie zawsze te rodzeństwa są zgodne. Ale powiedziałaś o tym, że był takim wybitnym niemieckim pisarzem. Zresztą no, mówi się, że obok Goethego był jednym z najsłynniejszych pisarzy tamtego okresu. Ale słuchałam takiego ciekawego wykładu dotyczącego Czarodziejskiej Góry akurat, ale też jeden z profesorów, który właśnie o tym opowiadał, powoływał się na doktora Faustusa. No i właśnie mówił, że to jest najwybitniejsza powieść amerykańskiego pisarza, ponieważ on w tamtym czasie, kiedy mieszkał. wydał doktora Faustusa, miał już obywatelstwo amerykańskie, a nie miał No bo już też Rzesza go postawiła obywatelstwa dokładnie. No. niemieckiego. Naziści go pozbawili obywatelstwa. No. Każdy może też w swoim jakby zakresie pochwalić się Mannem, przynajmniej ci, którzy mieli przyjemność z nim obcować i użyczyć mu tego obywatelstwa. Miał obywatelstwo i Czechosłowacji w pewnym momencie, był na migracji we Francji w którymś... W Szwajcarii miał stały No pobyt. i w Szwajcarii bardzo, bardzo długo, bo jego babka w ogóle była Szwajcarką. Także to też zastanawiałam się, skąd ta Szwajcaria się gdzieś tam pojawiła. No ale ponoć właśnie przez wzgląd na tą babkę, no i myślę też język tutaj spowodował taki komfort. Pewno, pewnie ponadto też funkcjonowania. pewnego rodzaju chyba też przypadek, że akurat w chwili pożaru w Reichstagu oni się po prostu, rodzina Mannów przebywała w ogóle na urlopie. w Ale Luganu. później wrócili do tej Szwajcarii, bo nigdy już do Niemiec nie Tak, wrócili, nigdy nie czyli wrócili, zakończyli, skończyli emigracją tak. w Szwajcarii. Już po II No wojnie, ale wróćmy tak. do tego Do tego tramwaju. Rzenku, prawda? Więc tramwaj, opera. Była w Monachium bardzo zacna rodzina Prinsheimów. Tak. Ojciec był matematykiem, ale nie tylko naukowcem, bo również bardzo dobrze ustawionym finansowo. No oni byli bardzo zamożni. Bardzo zamożna rodzina Prinsheimerów. I stanowili elitę tak naprawdę, bogatą elitę Monachium. Właśnie między innymi ojciec rodziny był wielkim wielbicielem Wagnera, wielkim wielbicielem muzyki, sztuki. To salony artystyczne się przewijały, a elita artystyczna przewijała się przez dom Prinsheimerów i miał między innymi bliźniaków Klausa i Katię. I Katia Prinsheimer to jest kobieta, która na tamte czasy była niezwykle dobrze wykształconą osobą. Pozwolono jej studiować nauki ścisłe. Była osobą... Tak, ona w ogóle wtedy jeszcze nie mogła jakby być w gimnazjum formalnie, bo pobierała jednak tą naukę indywidualnie, ale według programu gimnazjalnego dla chłopców, Tak. więc to też było bardzo ciekawe. Natomiast na uniwersytecie była już oficjalnie studentką i do nauk rokowała. ścisłych, w związku z czym... absolutnie, bo ojciec też ją pokierował chyba w kierunku tych nauk ścisłych, z tego co No i szczęście co miał pamiętam. Tomasz Mann taki, że cała rodzina kochała Buddenbrooków. No, był dobrze przyjmowany przez swoją przyszłą teściową, bo konkurentem do ręki Kati był inny mężczyzna, którego akurat mama Kati nie akceptowała, więc tutaj wygrał tą batalię. Natomiast warto powiedzieć też, że Katia oprócz tego, że wychowywała się w domu bardzo zamożnym,
pod okiem wykształconych rodziców, ale też pochodzących z zamożnych rodów, ale też z rodu czy z rodziny, gdzie kształtowały się zręby feminizmu Tak. i takiej emancypacji kobiet, bo babcią właśnie Kati była jedna ze słynnych niemieckich emancypantek, czyli właśnie Hedwiga Dom. No i to było bardzo ciekawe, że Kati wolno było robić praktycznie w tym domu wszystko. Ona uprawiała sport, ona pozwalała sobie na... Dyskutowała, była niezwykle rzutka i inteligentna. Tak, więc to gdybyśmy popatrzyli sobie na taki system w ogóle rodziny w tamtym czasie, było jednak nietypowe. To znaczy było takie bardzo śmiałe i z docenieniem tej roli kobiecej, więc ona jednak wywodziła się z tego domu może nie do końca takiego bardzo inteligenckiego, bo gdzieś czytałam komentarze właśnie Tomasza, że był znudzony tą taką pretensjonalną niekiedy tendencją do wygłaszania poglądów na każdy temat swojego teścia. No ale jednak był to dom, który promował naukę, zainteresowania Był artystyczne. opiniotwórczy i ważny w Monachium na pewno. Tak, także Prawda jest taka, to że było bardzo ciekawe ślub miejsce. też niezwykły jak na tamte czasy, bo ślub cywilny. Tak. Mama tutaj, Julia da Silva, była trochę tym oburzona, no, ale przyjęła ten fakt do wiadomości. Nie miała wyboru. Nie miała wyboru. I prawda jest taka, że Katia, która właśnie była tak wychowana, jak powiedziałaś, miała takie zasoby intelektualne, takie wykształcenie, sprawdziła się niezwykle jako żona. Od samego początku zaczęła zarządzać finansami Tomasza Manna i od początku do końca była jego niezwykle wierną, pomocną i bardzo wspierającą żoną wspierającą wielkiego literata. Ona zawsze stawiała na pierwszym miejscu pisarstwo Tomasza, bardzo ceniła, tak prowadziła dom i tak wychowywała dzieci, żeby była w domu cisza i żeby był czas do pracy. Tak, on miał zresztą, oni mieszkali w wielu miejscach, chyba 2 czy 3 Ale zawsze miejsca. mieli piękne domy. Początkowo były fundowane właśnie przez teścia. Tak, pierwsze mieszkanie Dopiero urządzone, później, tak. Dopiero później Tomasz mógł pozwolić sobie na wybudowanie ich własnego miejsca. Między innymi też wybudował letnią willę w jakimś podalpejskim miasteczku. No i więc to wielki też, dom w Monachium, prawda? Tak, Też. także to był też taki moment, bo powiedziałyśmy o tej rodzinie Kati, że ona jednak była dziewczynką z dobrego domu, bogatego i nagle została rzucona przeniesiona jakby na miejsce pani domu, matki. Zaczęły rodzić się dzieci, wiadomo, że przychodziły na świat i ona się tymi dziećmi zajmowała, ponieważ Tomasz pisał. On cały czas zajmował się Tomasz pisał, a pisaniem. dzieci mieli dużo. To może powiemy. 6 chyba, tak? Erika, najstarsza, Tak. Klaus, rok młodszy. Następnie był Golo, Monika, Elizabeth i najmłodszy Michał, Michael. Tak, W związku z czym dzieci było dużo, każde inne, no i bez wątpienia najbardziej barwne było rodzeństwo Eryki i Klausa, o którym też za chwilę powiemy. Myślę, że warto jeszcze powiedzieć, że jeżeli chodzi o życie rodzinne Tomasza, to jak już wspomniałyśmy, miał 2 siostry, Karlę i Lulę. I one 2 niestety popełniły samobójstwo. Karla była niedoszłą aktorką i samobójstwo było chyba wynikiem nieudanego trochę romansu, życia takiego, życia prywatnego i nieudanej kariery aktorskiej. Z kolei druga siostra popełniła samobójstwo po śmierci swego męża, gdy tak naprawdę została zupełnie samotną i zubożałą kobietą, bo to miał być bankier, który miał zostawić sporo pieniędzy. Była ponoć uzależniona od narkotyków. W związku z czym tutaj życie Tomasza Manna
Trzeba o tym powiedzieć, że było naznaczone samobójstwami w najbliższej rodzinie i niestety później też przewinęło się to przez jakby drugie pokolenie rodziny Manów, bo już wyprzedzając możemy powiedzieć, że 2 z jego dzieci, również 2 synów popełniło samobójstwo i to było bardzo bez wątpienia no takie stygmatyzujące jego życie i bardzo trudne to były przeżycia. I patrzę, jak już mówiłyśmy też o Peggy Guggenheim i też o innych, niektórych naszych bohaterach naszych podcastów, te samobójstwa w tych rodzinach dosyć często się pojawiały i naznaczały właśnie to pokolenie i naszych bohaterów, no, tworząc taką pustkę i może przestrzeń do pewnych przemyśleń. No dobrze, Mann ciężko pracował, trochę podróżował z żoną. Koniec końców Katia, rodziwszy te dzieci, zachorowała na gruźlicę. Nie śmiejmy się z choroby, broń Boże, natomiast wykończyło ją trochę rodzicielstwo i myślę jednak dosyć intensywny tryb życia. Wylądowała w sanatorium w Davos. Tomasz Mann został po raz pierwszy i chyba jedyny sam z dziećmi. Prześmieszne są opisy w listach Tomasza do Kati, gdzie opisuje: a ty wiesz, że Erika z Klausem to biegają po mieszkaniu i krzyczą, a ty wiesz, że Monika tu płacze, a czy ty wiesz, że Golo to zamyka się sam w sobie i ma swój własny świat. Ona mówi: kochany, ale przecież ja to wszystko wiedziałam przed wyjazdem, po prostu nie widziałeś, co się dzieje. I później w pewnych listach dzieci do ojca, a szczególnie Michaela, w liście Michaela do ojca po samobójstwie Klausa, o czym też jeszcze chciałabym później coś powiedzieć, gdzieś takie zdania się przeplatają, że tato, ty byłeś zawsze, jesteś wybitną osobą, jesteś wybitnym intelektualistą, ale zawsze pisarstwo było najważniejszą rzeczą w twoim życiu. Nie zauważałeś nas i naszych potrzeb. No ale na czas pobytu Katii w sanatorium Tomasz musi się zająć tymi dziećmi i zajmuje się nimi. Nawet chyba tak nie najgorzej. Oczywiście nie wierzę, że bez wsparcia opiekunek i guwernantek. Na pewno tak było. W każdym razie na pewnym etapie tego życia wyjeżdża do Katii, bo już jest wykończony życiem rodzinnym. No i tam w Davos powstaje pomysł na Czarodziejską Górę. Tak, no on ma rzeczywiście bardzo wiele elementów w swojej twórczości zaczerpniętych z własnego życia. Czyli wykorzystuje te doświadczenia, co jest też ciekawe, bo obserwuje to, co go otacza. Nie chcę się tutaj już wymądrzać, jeśli chodzi o jego literackie postawy, ale jest chyba jednym z nielicznych, przynajmniej dla mnie, autorów, którzy do tego stopnia właśnie takie autobiograficzne wątki umieszczają we wszystkich właściwie swoich powieściach, czy pracach, czy dziełach, bo to też różny charakter tuż po ślubie napisał opowiadanie, które było kalką rodziny Pringsheimów, gdzie teść się na niego bardzo zdenerwował, właśnie. W związku z czym tak faktycznie tak było. Po pobycie w Davos Katia wraca, nadzoruje budowę olbrzymiego domu, wybucha I wojna światowa i tak naprawdę zaczynają się, tak można powiedzieć, polityczne schody. Halbich okazuje się socjalistą, a Tomasz pisze. No, to jest taki okres, który właściwie, tak jak wspomniałam wcześniej, on się przyczynia jednak do poróżnienia się braci. Tak. I oni stają po 2 zupełnie innych stronach. Myślę, że gdyby Tomasz nie zmienił tej strony, pewnie historia by mu tego nie wybaczyła, ale na szczęście zreflektował się w porę. Ale w tamtym momencie on bardzo wierzył w niemiecką kulturę, w niemiecki no taki jednak historyczną pewną powinność, siłę narodu, prawda? Nawet nie chcę powiedzieć, że wyższość, bo to w jego przypadku to była jednak chyba taka tęsknota za tą Lubeką, za tymi uporządkowanymi manierami, solidnymi meblami, tak. Za tą solidnością, więc gdzieś opowiedział się właśnie po stronie tych zapędów, które pojawiały się wtedy w przestrzeni politycznej, no przeciwnie do swojego brata, który jednak był oburzony
potrzebom walki, dominacji Niemiec, budowania właśnie takiego poczucia, że Niemcy powinni zająć jakieś należne sobie nie wiadomo jakie miejsce i to miało doprowadzić do wojny. On był absolutnym przeciwnikiem tego, no i to braci poróżniło. Zresztą później również dzieci jego też zajęły takie stanowisko no, w kontrze do ojca i nawet Katia w pewnym momencie pilnowała, co Tomasz mówi i jak się formalnie w Gdzieś tam powie, że przestrzeni żadnego publicznej... telegramu nie wysyłasz beze mnie. No właśnie, Pilnowała go. Także też starała się na niego wpływać i go pilnować. No, na szczęście Tomasz zmienił to swoje podejście i w momencie, kiedy Hitler doszedł do władzy, on już wtedy był na emigracji, ale dla BBC między innymi To już w czasie wojny, tak. przygotował 58 takich audycji, apeli do narodu niemieckiego, żeby się właśnie sprzeciwili, żeby nie słuchali, żeby Ale to jeszcze tak. zablokowali to wszystko, ale chcę tutaj pokazać tą ciągłość właśnie od tego upatrywania Tak. właśnie tej wielkości Niemiec i opowiadania się za tą niemieckością w kontrze do socjalistów. No później on jednak był za demokracją, odciął się od tego narodowego... Za wolnością i demokracją, tak. Od tego narodowego wydźwięku, ale w pewnym momencie gdzieś natknęłam się na taki fajny, takie fajne sformułowanie, że on jednak tą niemiecką no nie wiem jak to nazwać, ten kult niemieckości jednak ulokował w kulturze. Czyli ta niemiecka kultura, ten język, to wszystko, co sprawiało, prawda, że właśnie i ten Wagner, i Goethe, i ten Weimar, no wszystkie te elementy, które tworzyły właśnie to jego wyobrażenie tego dziedzictwa, on to zabrał też w jakimś sensie mentalnie ze sobą, prawda? Tak, I starał się to kultywować. Zresztą był pisarzem, który pisał po niemiecku całe życie. Tak. On owszem wypowiadał się w wielu mediach i w telewizji, w prasie, w radio po angielsku, uczył się angielskiego bardzo intensywnie. Ale to zaczął się uczyć przed wybuchem II wojny światowej, bardzo późno. Ale pisał, operował jednak językiem niemieckim. Oczywiście. I no, często mówimy właśnie, że emigracja dla osób operujących słowem, piórem jest bardzo dużym wyzwaniem, dlatego że język, którym należałoby się posługiwać w innym miejscu, w którym żyjemy, no nigdy jako pierwszy nasz język nie będzie miał tej lekkości, tej mocy swobody i mocy. i też tego myślenia językiem. Tak, tej prawda? mocy. Więc mówiłyśmy o tym, tak o dylemacie Miłosza i rozmowie Miłosza z Einsteinem, gdy Einstein powiedział Miłoszowi, że no, jesteś Polakiem, piszesz po polsku, spróbuj jednak w tej Polsce Ludowej, może ci się uda, prawda? Ale ja jeszcze chciałam powiedzieć taką trochę lżejszy aspekt konfliktu zaznaczyć lżejszy aspekt konfliktu między braćmi, no bo konflikt ten na tle politycznym między Tomaszem a Heinrichem odbił się dosyć mocno w rodzinie i doszło do tego, że matka ich była kompletnie jak gdyby taka zdezorientowana, nie bardzo wiedziała, którą stronę ma trzymać, o czym powiedział Tomasz swojej żonie. Na co Katia powiedziała tak. Tutaj mam taki cytat. Wiesz, twoja matka przy Heinrichu zamienia się w różę Luksemburg, przy tobie jest Hindenburgiem, a ze mną to rozmawia o poduszeczkach na igły. W związku z czym to tak fajnie pokazuje i tak właśnie miło, jaka rola jest matki w każdej rodzinie, jednak próba scalenia, zrozumienia i jednak porozumienia. No takie są kobiety. Tak, absolutnie. Chociaż tutaj jak się do tego odniosłaś, jeśli chodzi o rolę matki, czyli matki Tomasa, to ciekawym bardzo wydało mi się i otwarcie o tym piszą biografowie i różne inne źródła, że oni bardzo faworyzowali dzieci. I nie byli właśnie tacy dla swoich dzieci sprawiedliwi i znaczy no oczywiście kochali wszystkie dzieci, ale jednak bardzo dawali odczuć tym dzieciom, które z nich jest ich
faworytem i to było dla mnie ciekawe. No i ulubieńcami obojga była podobno Erika i Elizabeth i to bez dwóch zdań. Natomiast Katia jeszcze wyróżniała Klausa. To był jej ukochany syneczek, także to wywarło też wpływ na Monikę, bardzo duży, na Michaela, bardzo duży wpływ, no bo oni jednak byli trochę jakby poza tym takim bezpośrednim zasięgiem, czy polem rażenia, tą miłością i Tak, aprobatą ale rodziców. aczkolwiek patrząc na całościowo, to Elizabeth chyba jako jedyna właściwie spośród tych dzieci uzyskała później swoją własną tożsamość, stała się znaną prawniczką, ratowniczką praw bodajże oceanograficznych, miała dzieci, szczęśliwe małżeństwo. Michael z kolei, jako najmłodsze dziecko, jako muzyk, wciąż poszukiwał swego geniuszu. Niestety go nie znalazł i dopiero po śmierci ojca, po opracowaniu jego dzienników popełnił samobójstwo, więc być może tutaj widać ale Elizabeth też miała bardzo dobrego męża, którego zresztą Tomasz Mann nie przypadał za nim, bo to był dużo starszy od niej mężczyzna, włoski romanista. Chyba tak. I Filolog chyba ona romański. wyszła za niego za mąż, żeby mieć obywatelstwo. Bo to był ten okres, kiedy oni wszyscy próbowali jako rodzina wydostać No nie wszyscy. się. Erika wyszła za mąż za Anglika. Tak, to była wielka Monika za zorganizowana węgierskiego. akcja, żeby tak, się wszyscy jakoś ulokowali poza Niemcami. Natomiast we wschodnim Elizabeth okresie. już wyszła za mąż, spotkała go w Stanach Zjednoczonych i on był, to nie wiem czy taki był powód, natomiast był dużo starszym od niej mężczyzną, Borgese się nazywał. Nie lubił go bardzo Tomasz Mann, natomiast stworzyli bardzo szczęśliwy związek. Natomiast co możemy powiedzieć o Klausie i o Eryce, bo to było bardzo ciekawe rodzeństwo. Najstarsza Erika, rok młodszy od niej Klaus, oni się trzymali razem. No i można powiedzieć, że ja bym ich tak trochę przewrotnie nazwała, mam nadzieję, że nikogo nie obrażę, że byli trochę bananową młodzieżą. Ponieważ Erika łaskawie zdała maturę, egzamin dojrzałości. Klaus w ogóle postanowił się nie uczyć na pewnym etapie, ponieważ wytłumaczył rodzicom, że jest artystą. I obydwoje byli bardzo wyzwolonymi dziećmi, ale tak naprawdę to były ciekawe i ekstrawaganckie dzieci Tomasza Manna. Próbowali pisać książki, eseje pisał Klaus, próbował wydawać różne gazety, opowiadania i jakaś tam część z tego powstała. Erika również, ale głównie podróżowali, stworzyli trupę taką artystyczną, no i robili podbój przedwojennych Niemiec swoim takim ekstrawaganckim zachowaniem. Erika była biseksualna. Klaus był homoseksualistą, mieli wiele związków, ale też te związki były momentami trudne nawet do zrozumienia, bo gdy Eryka kochała się w mężczyźnie, to ten mężczyzna kochał się w Klausie, a Klaus kochał się w kobiecie, która kocha się w Eryce, to już nawet tak, trudne do dużo powtórzenia. zależności tam No w każdym było. razie faktycznie oni praktycznie zwiedzili właśnie cały świat, bo byli i w Japonii, Tak, i w Korei, tak. i w Stanach Zjednoczonych, i również w Niemczech, tworząc taki rodzaj kabaretów i różnych takiej trupy artystycznej. No artystycznie zdecydowanie się angażowali i Klaus też miał swój dorobek, nie można powiedzieć, że nie. Natomiast śmiali się rodzice, właśnie Tomasz z Katią, że bardzo są samodzielni, niezwykle się odcinają od rodziców, dopóki nie przyjdzie taka potrzeba, żeby poprosić ich o sfinansowanie tych No więc wszystkich mówię, fanaberii. tak trochę przewrotnie, może mało elegancko, że trochę byli bananową młodzieżą. Na pewno byli bardzo ekspresywni, ekstrawaganccy, ciekawi i mieli tę łatwość zdobywania pewnych rzeczy przez nazwisko Tomasza Manna. Jakby na to nie patrzeć, ojciec się za bardzo
nie angażował w ich działalność, nawet trochę odcinał, ponieważ na pewnym etapie, no oni pierwsi tak naprawdę w tej rodzinie zrozumieli, czym jest zło nazistów. I bardzo głośno i No, bardzo oni właśnie radykalnie. trzymali z Heinrichem, Tak, czyli z bardzo z wujem, tą tak. z wujkiem. I również z bratem Kati, z Klausem też, który też był, też zauważył to zło nazistów i bardzo głośno i bardzo radykalnie wypowiadali się. Natomiast Tomasz Mann przez długi czas no, trzymał pewien dystans. On nie mógł uwierzyć. W jego głowie nie mogła zaistnieć świadoma myśl, że nazizm dojdzie do władzy i że dojdzie do takiego nieszczęścia, czyli jego ja tak się domyślam, że jego intelekt, wrażliwość, postrzeganie świata nie pozwoliło na dopuszczenie takiego zła. I tak myślę sobie, że czasami my rozmawiamy o pewnych rzeczach i mówimy, to jest niemożliwe, żeby się wydarzyło. Tak nie może być. Może tak. Chciałabym na pewno powiedzieć o tym jego konformizmie, bo to się niejako wiąże z tym, że jak on już w pewnym momencie zrozumiał, że te rzeczy nie idą tym torem, który gdzieś tam sobie wymyślił czy przewidywał, tylko jednak idą w stronę no, takiego bardzo negatywnego scenariusza, to on mimo wszystko powstrzymywał się przed taką deklaracją publiczną, trochę z uwagi na własny majątek, bo oni zostawili bardzo duży majątek i no, pałac w Monachium, prawda, i meble i wszystkie rzeczy, które tam były, ponieważ no, tak jak powiedziałyśmy, zastała ich ta decyzja w 1933 roku. Kiedy byli w Szwajcarii, więc nie mieli możliwości już powrotu do Niemiec. No a wszystko w Monachium zostało no, łącznie z jego wydawcą i z jego rękopisami. I on bardzo obawiał się o to, że jeśli on opowie się teraz przeciwko, jawnie oczywiście przeciwko ostro, tak. tak, tym politycznym działaniom, no to po pierwsze jego majątek zostanie zarekwirowany, po drugie jego wydawca będzie miał nieprzyjemności, no i też przestaną być wydawane jego książki, a nawet trafią na tak zwane stosy, prawda, i będą palone. Więc jednak kierował się tym swoim konformistycznym podejściem, nie chciał szkody dla siebie i dla rodziny. Myślę, że nie nam to oceniać, bo każdy stojąc w obliczu sytuacji, gdzie ma do wyboru własną rodzinę, a stanięcie no jakby w kontekście narodu w jakiejś pozycji, no pewnie taką decyzję tak podejmowałby, kierując podjąć się swoimi różną decyzję, emocjami. natomiast jakąś decyzję musi podjąć. No pamiętajmy też, że w 1933 roku, gdy właśnie rodzina była w Szwajcarii, to nie wszyscy byli w tej Szwajcarii. Golo, jeden z synów, był w Monachium. Był, no właśnie, jeszcze był rodzice Kati byli w Monachium. Rodzice Kati, no, to była żydowska rodzina. Zresztą nomen omen w ucieczce do Szwajcarii pomogła im pani Wagner, która była jawną popleczniczką nazistów, natomiast pamiętała, ile dla Wagnera zrobił ojciec właśnie Kati i mimo tego, że mimo tego, że popierała nazistów i jawnie to o tym mówiła, to pomogła im wyjechać. Zresztą oni umarli w Szwajcarii i tam już do końca życia byli, ale bez wątpienia ona im pomogła. W związku z czym ten konformizm na pewnym etapie Manna wynikał z tego, co powiedziałaś. No i jak gdyby dzięki temu udało im się do Szwajcarii sprowadzić dużą część mebli, wiele książek, no i bardzo ważne dla Tomasza Manna, udało mu się sprowadzić swoje dzienniki. W atmosferze dużego napięcia, w atmosferze dużego napięcia. To była w ogóle, dlatego że jak wyjechali właśnie na te wakacje tak naprawdę do Lugano, nie przypuszczali, że już nie będą mogli wrócić do Niemiec i nie wrócili tam aż do czasu po zakończeniu II wojny światowej. Natomiast w sejfie zostawił Tomasz Mann swoje dzienniki, w których właśnie opisywał swoje
te Homoerotyczne fascynacje, dokładnie, fascynacje, homoerotyczne fascynacje. Strasznie bał się tego, aby to aby to nie wpadło w ręce Gestapo. Bardzo bał się tego, bardzo bał się, że zostanie to wykorzystane przeciwko niemu. Jedyną osobą, która mogła mu pomóc to wywieźć, był jego syn Golo, który był w Monachium. Bardzo bał się, aby Golo tego nie przeczytał, w związku z czym zaklinał syna, aby te dzienniki wyciągnął i próbował przesłać do Szwajcarii, ale wymógł na nim obietnicę, że nie będzie ich czytał. Koniec końców on utrzymał te dzienniki i koniec końców je spalił. Natomiast podróż była długa, bo te dzienniki zaginęły gdzieś na poczcie, on już widział je w rękach Goebbelsa i w całej po prostu propagandzie. No, był to bardzo duży stres dla Ale Tomasza. wiesz, nie jestem pewna, czy spalił te dzienniki. Wydaje mi się, że tak. Gdzieś zwróciłam uwagę na to, że on mówił, że 20 lat po jego śmierci mogą zostać opublikowane. No to być może, to może... Więc, no może część. Wydaje mi się, gdzieś że tam tych ocenzurował. opisów na przykład... Natomiast tak. sporo jednak tych dzienników trafiło na taki rynek wydawniczy i później Katia zajmowała się właśnie przygotowaniem tego chyba i, No i tak, tak ale- jak mówiłaś też Michael Też czytał tak, też natomiast on tam się obawiał, tam były między innymi opisy na przykład nagiej postaci swego syna Klausa, bo on też był zafascynowany wyglądem i budową, także Pisał może... nawet, że jest zakochany w swoim synu, Tak. ale traktował to raczej jako taką fascynację ciałem, doskonałością On tak, wyglądem. natomiast jakby to zostało odebrane Oczywiście. jakby to zostało sprzedane, to nie wiadomo. Tak. Więc być może, no w każdym razie był to ogromny stres dla Tomasza. No ale trafiło to w końcu na podatny, znaczy jakby cała ta sytuacja z przeniesieniem domu, to się wszystko powiodło, ale teraz mówiąc o tym przeniesieniu, o tej emigracji, muszę powiedzieć kilka słów o Katii, bo Dobra. czytając jego biografię i patrząc do różnych źródeł, ta Katia w moim przekonaniu odegrała olbrzymią rolę w jego literackim życiu, dlatego, że tak jak wspomniałaś, ona była i administratorką, i trzymała finanse, i była jego sekretarką, on jej dyktował, ale też była taką pierwszą recenzentką jego różnego rodzaju Doradczynią utworów. w ogóle, On tak. jej czytał to wszystko, więc ona też bardzo aktywny udział w tym brała, ale była też niesamowitą załatwiaczką, że tak powiem. Ona jeździła na rowerze, w ogóle zdobywała jakieś pożywienie pozakartkowe, jakieś kupony na ogrzewanie. No przecież to wszystko było, znaczy na opał, prawda, bo to wszystko było też reglamentowane. I jako jedyna chyba w tamtym czasie, no na pewno w tej rodzinie, ale jedna z nielicznych kobiet zrobiła prawo jazdy i oni, no stać ich było na szofera, ale ona ich woziła wszędzie, więc no niezwykle charyzmatyczna, bardzo też taka, bo o tym nie powiedziałyśmy, ona się zorientowała później, zanim jeszcze wyszła za mąż, znaczy już po wyjściu za mąż za Tomasa, że on ma właśnie te homoerotyczne Tak, ona wiedziała o tym. zachowania. Prawdopodobnie właśnie w tym Lido mniej więcej w 1911 roku, jak oni byli, później powstała ta śmierć w Wenecji na podstawie właśnie tego spotkania Władzia, prawda? Tego polskiego Polaka, chłopca, tak, który polskiego chłopca, tak. był inspiracją dla tej postaci, no i wywołał taką burzę emocji w jej mężu. Ale ona była trochę oswojona właśnie z tymi Myślami. seksualnymi postawami, czy właśnie homoerotycznymi myślami, bo jej brat Klaus, prawda, Tak. brat bliźniak, był również homoseksualistą, więc no, była dużo bardziej, wydaje mi się, i przygotowana tak Otwarta. emocjonalnie i też otwarta na... Tak, była otwarta, pozwalała, pod warunkiem, że nie zniszczy to rodziny. Tak, ale właśnie z tego, co piszą biografowie, Tomasz nigdy nie miał związku fizycznego, on tylko w kategorii właśnie takich marzeń i fantazji tym się zajmował i był bardzo dobrym mężem, bo no, Tak, to było naprawdę... spłodził 6 dzieci, opiekował się żoną, Znaczy to w prawda? ogóle było, wydaje się, że to niezależnie od tego, ile kłopotów, bo trochę kłopotów im te dzieci przeprawiły, oni byli naprawdę spójną rodziną, zawsze o sobie myśleli i oni byli zawsze otwarci, żeby tym dzieciom bardzo pomagać. Bardzo pomagać. Absolutnie tak.
tak. Także wydaje się, że rodzina niezwykle wydaje się właśnie taka nowoczesna, bo powiedziałyśmy o tym, wcześniej wspomniałaś, że Eryka i Klaus byli też właśnie takim rodzeństwem trochę bananowym, ale oni przez tą swoją też postawę biseksualną czy homoseksualną już bardziej się afiszowali z tymi skłonnościami. Tak, oni już nie mieli żadnych... Co było dla Thomasa pewnym takim zderzeniem światopoglądów. On nigdy nie poszedł tą drogą, ale zaakceptował to, że oni już otwarcie Oni absolutnie o tym mówią. akceptowali przyjaciół, znajomych, ich styl życia i wspierali te dzieci na tyle, co mogli. W 1935 roku uzyskuje Thomas Mann doktorat honoris causa Uniwersytetu Harvardzkiego razem z Albertem Einsteinem. Odbywają podróż do Stanów Zjednoczonych, mają wizytę w Białym Domu, rozmawiają z prezydentem. I również tam dochodzi do takiej niezwykłej znajomości rodziny Mannów z Agnes Meyer, która odgrywa później niezwykle ważną rolę w tak naprawdę zasiedleniu całej rodziny Mannów w Stanach Zjednoczonych. To była dziennikarka, filantropka, osoba, która bardzo wpływowa, działała na rzecz szkół publicznych, edukacji, dużą rolę odegrała w tym okresie w Stanach Zjednoczonych. Ale ona była chyba żoną wydawcy Washington Dokładnie, Post. to chciałam powiedzieć, ale jej najważniejszą rolą było to, że była współwłaścicielką The Washington Post i tak naprawdę wszystkich znała. Tam rozmawia z nią, rozmawia o ewentualnym możliwym w ogóle przeniesieniu się na stałe do Stanów Zjednoczonych i po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, wówczas to był 1935 rok, 1936, składa oficjalne oświadczenie przeciwko Hitlerowi i przeciwko nazistom. I tak już powiedziałyśmy, odbierają mu wówczas tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Bonn. No trudno, ponieważ tu mu odbierają, natomiast jego dzieci pękają z dumy. W końcu ojciec powiedział to, co powinien powiedzieć i w 1938 roku przenoszą się do Stanów Zjednoczonych. Początkowo mieszkają w Princeton. I teraz ja tak się zastanawiałam, co ich skłoniło, żeby tuż przed wybuchem II wojny światowej wrócić z wykładami do Holandii i Szwecji, jak właściwie już wystarczyło chyba trochę śledzić politykę, żeby wiedzieć, że coś w tej Europie się zadzieje. Sytuacja Tomasza Manna na pewno nie była bezpieczna. On był jednym z wrogów Hitlera. Gdyby tylko trafił na hitlerowców na swojej drodze, na pewno nie uszedłby z życiem, na pewno byłby aresztowany i prawdopodobnie w jakiś sposób stracony. Również cała rodzina. A oni jednak wracają, no i okazuje się, że w Szwecji zastaje ich wybuch II wojny światowej i dzięki właśnie Agnes Meyer, pomocy amerykańskiej ambasady i sztabu ludzi udaje im się przedostać do Stanów Zjednoczonych. To jest podróż przez mękę. Tak, to w ogóle bardzo trudna podróż przez Atlantyk w bardzo złych warunkach. Tomasz jest wykończony, no i wówczas on podróżuje z Katią i z Eriką i tutaj Erika się spisuje na medal, bo przejmuje takie stery tak naprawdę i zarządza tą podróżą, pomaga tak naprawdę ojcu w osiągnięciu spokoju i tam on siedząc na tym statku z ogromną ilością ludzi, którzy nie wiedzą co będzie, czy zostaną przyjęci, czy będą odesłani z powrotem do domu, bardzo trudne czasy polityczne, patrzy na Atlantyk, no i myśli o Goethe. I to jest ciekawe, bo ładnie nawiązuje, ponieważ ta historia jest opisana w biografii takiej fabularyzowanej, którą Państwu polecamy serdecznie, Colma Toybina, pod tytułem Czarodziej, bo taką też ksywkę czy przydomek właśnie w rodzinie miał Thomas Mann. A to wynika z tego, że sztuczki przy stole często robił, takim małym sztukmistrzem. Tak, no ale tu muszę powiedzieć, że nie wiem do jakiego stopnia jest to pewne wczucie się właśnie w tą sytuację i pewnie taki emocjonalny rys też nadany przez innego pisarza właśnie tej opowieści, ale było dla mnie niezwykłym takim
źródłem zastanowienia, że on pozwala na to, żeby córka i żona zapewniły mu komfort podróży, a one gdzieś tam sobie on na pewno myśli. poradzą, prawda? Tak. Więc A on myśli. Także on naprawdę jednak z siebie stawiał w centrum bardzo wielu wydarzeń. Cały plan dnia w ogóle, który stał się jego rutyną i właśnie rutyną jego rodziny, to był plan skoncentrowany, to co też wspomniałaś wcześniej, wokół jego pisarstwa. Pisania. On wychodził na spacer, potem jadł śniadanie, potem pisał, potem znowu spacerował, potem jadł obiad, więc to wszystko działo się i nikt nie miał prawa wstępu do jego gabinetu, nie można było mu przeszkadzać, więc też to wszystko... Elizabeth była chyba, tak. No więc właśnie mówiłam, że niektóre dzieci miały Tak, większe Elizabeth fory miała prawo, u niego, tak. ale to by wskazywało na to, że on naprawdę bardzo... No, nie chcę powiedzieć, że miał jakąś taką narcystyczną postawę, ale jednak był osobą, która skupia się głównie na sobie i na swojej twórczości. Ja myślę, że bardzo wielu artystów tak ma, że są bardzo skupieni na swojej twórczości, na swojej myśli. To są wybitni intelektualiści. Ja myślę, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć Nie, w ogóle chyba nie. tego ogromu myśli, ile trzeba, jaki potencjał intelektualny trzeba mieć, żeby stworzyć takie dzieła, które przetrwają tyle lat i wciąż są aktualne. Jakim trzeba być poukładanym człowiekiem, żeby to spisać w sposób Ale w ogóle precyzyjny. ta dyscyplina też, prawda? Dyscyplina, żeby to, tak. żeby Myślę, że to nie jesteśmy w stanie... realizować. No, My też nie jesteśmy zdyscyplinowane, ale... mimo wszystko, przepraszam, ale bez tego potencjału, a szkoda, a szkoda. Nie aż do takiego stopnia. Nie, tak, także myślę, że to faktycznie i cała rodzina to wiedziała i mimo, że później miały te dzieci gdzieś podświadomie do niego żal, bo to gdzieś tam wypływało na pewnych etapach, oni wiedzieli, że twórczość ojca i praca ojca jest najważniejsza. Prawda też jest taka, że żyli dzięki temu. No absolutnie, on był głównym. Jakby na to nie żywicielem patrzeć, to jest rodziny. rodzina, która biedy nie ucierpiała. Nie, oni byli bardzo dobrze sytuowani, on zadbał o to wszystko i Co jest- później tak. przez te 50 kolejnych lat też wydaje się, że Katia bardzo opiekowała się tym mitem tej rodziny, Tak. całą tą kwestią związaną właśnie Spuścizny, prawda? ze spuścizną po mężu. Co jeszcze Także- chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że w momencie, gdy oni już zostają w Stanach Zjednoczonych, to tam są perypetie, zatrzymaniem wizy, obywatelstwa, to takie rzeczy, ale koniec końców wszystko jak gdyby kończy się dobrze, no to Tomasz Mann ma poczucie, że musi sprowadzić wszystkich ze swoich najbliższych. W związku z czym sprowadza Golą, bo to jest dla niego bardzo ważne. Elika i Klaus już są w Stanach Zjednoczonych. Następnie Monika, która wyszła za mąż właśnie za węgierskiego historyka sztuki. Tutaj jest ogromna tragedia, ponieważ oni płynąc przez Atlantyk jest katastrofa tego statku. Monika przeżywa, natomiast jej mąż niestety ginie i Monika do końca życia właściwie nie może się z tej tragedii wyzwolić. Sprowadza też Heinricha z drugą żoną Nelly. I niestety nie udaje się sprowadzić im pierwszej żony Henryka, Mimi, i z ich córką. Mimi z ich córką Gosz zostają w Pradze i Mimi przechodzi przez obóz koncentracyjny. Już po wojnie umiera z wycieńczenia, którego doznała w czasie II wojny światowej. Żyły te dziewczyny w skrajnym ubóstwie i to był ogromne wyrzuty sumienia miał Henryk, że zostawił swoją pierwszą żonę i jedyną córkę w Europie. Natomiast Tomasz Mann również z tego powodu cierpiał, bo miał poczucie, tak jak powiedziałyśmy, jednak poczucie rodziny i tej solidarności rodzinnej w tej rodzinie niemieckiej było bardzo duże, starał się, prosił nawet panią prezydentową Roosevelt o pomoc. Niestety ani Eleonora Roosevelt, ani Agnes Meyer już na pewnym etapie nie były w stanie pomóc tym dwóm kobietom uciec z Europy. Natomiast
Tomasz cały czas nosił w kieszeni całą długą listę różnych niemieckich nazwisk, niemieckich intelektualistów, pisarzy, malarzy i sporej grupie pomógł. Faktycznie zaangażował się, tak samo zresztą jak pamiętajmy nasza Peggy Guggenheim. Ona również w duży sposób, również Agnes Meyer przyczyniła się do tego, bo poza koneksjami, które wykorzystywała, dała spory czek na dosyć duże pieniądze do zrealizowania przez Tomasza Manna właśnie w celu zorganizowania ucieczki tak naprawdę z Europy wielu niemieckim intelektualistom. Także o tym też trzeba pamiętać. Na najbliższych niestety żony i córki Henryka nie udało się przywieźć. No i teraz chciałabym jeszcze powiedzieć taką rzecz, że są w Stanach Zjednoczonych oczywiście Tomasz Mann zaczyna wygłaszać dużo wykładów, jest osobą bardzo znaną, poznaje dużo ludzi, spotyka się z wieloma osobami, ma bardzo jasny również przekaz polityczny, znów ku złości jego dzieci, a mianowicie Biały Dom mówi mu, że ponieważ Stany Zjednoczone jeszcze nie przystąpiły do wojny, trzeba zachować spokój w społeczeństwie. Nie wiadomo, czy przystąpią. Decyzja polityczna nie została jeszcze podjęta. W związku z czym proszą Manna, mówią mu, że pomogą mu. Pomagają mu na tyle, co potrafią, natomiast proszą go o to, aby nie podburzał Amerykanów do tego, że trzeba walczyć z Niemcami i również proszą go, aby uspokoił swoje najstarsze dzieci, bo Eryka z Klausem wciąż fikają, że tak powiem, jeżeli chodzi o politykę, również temu ojcu tutaj robiąc pewne problemy. Tomasz Mann daje te odczyty, mówi oczywiście o przyszłości demokracji, mówi o tym, co mówiła, o tym, co już wspominałaś, o wolności, o pozycji Niemiec, o tym, w jaki sposób należałoby się zachować. Nie krytykuje do momentu wybuchu, znaczy jakby nie krytykuje Amerykanów za brak przystąpienia. I Amerykanie są jednak, można powiedzieć, lojalni w stosunku do niego, ponieważ myślą, że w momencie, gdyby Stany Zjednoczone przyłączyły się do wojny, to wówczas emigranci niemieccy będą w bardzo złej pozycji w Stanach Zjednoczonych. Dają mu również takie stanowisko oficjalne konsultanta do spraw literatury niemieckiej w Bibliotece Kongresu, tłumacząc mu, że nie zostanie internowany, jeżeli będzie miał stanowisko państwowe, więc faktycznie pomagają mu bardzo. No i co? W końcu USA dołącza do wojny. Klaus ma z Eryką coraz większe problemy, bo z tej bananowej młodzieży okazuje się, że oni sobie zdali sprawę, że są po 30 i za bardzo nic nie osiągnęli. Życie ucieka. Życie ucieka, za bardzo nic nie osiągnęli. No i właśnie tutaj Tomasz Mann angażuje się w to, o czym mówiłaś, te liczne bardzo wystąpienia właśnie z ramienia BBC, ale myślę, że też warto powiedzieć, jakby trochę zmierzając już do końca, bo ta historia jest bardzo długa i myślę, że nie sposób wszystkiego opowiedzieć, ale powiedziałaś o tych Stanach Zjednoczonych, że oni pomogli i oczywiście to bez dwóch zdań pozwolili całej rodzinie przenieść się do Stanów, ale później też niestety atmosfera w Stanach Zjednoczonych to już po wybuchu II wojny światowej. Po zakończeniu, spowodowała, że oni zdecydowali się Stany Zjednoczone opuścić, bo ta cała taka nagonka właśnie i kwestie związane właśnie z tym pochodzeniem niemieckim i też może jakieś takie bardziej socjalistyczne. Też bez wątpienia tutaj dwie rzeczy były, myślę, jeżeli o tym mówimy, bo zakończyła się II wojna światowa, Tomasz Mann odwiedził Niemcy. Odwiedzając Niemcy, długo nie chciał, to też była jego trudna decyzja, postanowił również odwiedzić wschodnie Niemcy, Niemcy wschodnie, czyli NRD, jak gdyby, ku absolutnemu sprzeciwowi władz amerykańskich, więc on się im postawił. Heinrich w tym czasie dostał propozycję w ogóle z NRD honorowego obywatelstwa i przeniesienia się do Berlina Wschodniego. No też musimy powiedzieć, też jeszcze może powinniśmy powiedzieć o tym, że niezależnie od politycznych układów, od zaangażowania Tomasza Manna w ten spór polityczny na pewnym etapie, od tragedii, jaka generalnie dosiągnęła cały jego naród i całą jego rodzinę,
to już co mówiłyśmy, jego życie, jeżeli chodzi o poziom finansowy i dobrobyt, było naprawdę na bardzo wysokim poziomie. W przeciwieństwie do brata Heinricha, który przyjechał do Stanów Zjednoczonych, miał obiecany przez Agnes Meyer kontrakt ze wytwórnią Warner Bros. Na jakiś tam scenariusz swojej książki. Kontrakt został zerwany. FBI zaczęło doczepiać się, że był komunistą, socjalistą. Zaczęła też przesłuchiwana w tej sprawie być Erika. Druga żona, Nelly, Heinricha popełniła samobójstwo. Oni żyli w ubóstwie. Tak naprawdę on w pewnym momencie żył z pieniędzy, które otrzymywał od Tomasza Manna, więc można powiedzieć, że poniósł tak naprawdę klęskę na wielu frontach. Widział to również Tomasz. I niestety Heinrich zmarł przed podjęciem decyzji o opuszczeniu Stanów Zjednoczonych i wyjechaniu do Niemiec Wschodnich, mimo że to wszystko już właściwie było załatwione. I to był taki moment, czyli tak, FBI denerwujące się na Manna i przesłuchujące go, że wyjechał do NRD, przesłuchujące Erika, nachodzące Heinricha, że Tomasz Mann nagle powiedział pierwszy raz chyba w swoim życiu, że ja już nie mam nic do stracenia, wojna się skończyła, ja już tyle przeżyłem, że właśnie to się mogę postawić. I właśnie postawił się w pewien sposób, wyjeżdżając ponownie do Szwajcarii. Tak. No i zamieszkali w Zurichu, właściwie w takiej miejscowości pod Zurichem. Gdzie znów mieli piękny dom. Tak, tam do Gdzie znów mieli końca piękny dom. funkcjonował. Tak, więc a jeszcze nie powiedziałyśmy o jednej rzeczy, a myślę, że warto by było, bo wspomniałyśmy o tym, że Klaus, ukochany syn Kati, popełnił samobójstwo. On faktycznie miał problemy i z narkotykami, i z alkoholem. Rzucał się w tym swoim życiu. W pewnym momencie wstąpił nawet do armii amerykańskiej, ale tak do końca nie wiedział, co tak naprawdę chce robić. Był niespełnionym artystą. Faktem, że w Cannes, nie w Stanach Zjednoczonych, ale będąc w Cannes, popełnił samobójstwo. Pierwsza próba była nieudana, druga niestety skończyła się śmiercią. Wówczas Tomasz Mann z Katią byli na wykładach w Europie i podjęli decyzję o tym, że nie pojadą na jego pogrzeb. I w pogrzebie syna nie uczestniczyli. I mówiąc o tym i myśląc, wydaje się rzeczą to wręcz niewiarygodną, że rodzice nie jadą na pogrzeb swego dziecka, będąc na tym samym kontynencie. Erika organizowała pogrzeb, przyjechał Mike, chyba Monika również była na tym pogrzebie, natomiast rodzice się nie pojawili. Doszli do wniosku, że nie będą przerywać cyklu wykładów Tomasza Manna. Doszli do wniosku, że starali się synowi pomóc bardzo i niestety ta pomoc była z ich strony niewystarczająca i w tym momencie nic nie mogą zrobić. I wówczas właśnie Michael napisał taki bardzo piękny list do ojca, w którym właśnie mu to wszystko wyrzucił i zapytał się, jak myślisz, co powiedzą twoi czytelnicy, jeżeli dowiedzą się, że dajesz wykłady, poświęcając swój intelekt, a nie przyjechałeś na pogrzeb swego syna. To przejmująca historia. Bardzo przejmująca i nie dotarłam do tej informacji. bardzo przejmująca i bardzo trudna. Myślę, że podjęta, z tego co ja się zorientowałam, sporo przeglądając informacji o Tomaszu Mannie i Kati, to była na pewno bardzo przemyślana decyzja. Oni nie podejmowali decyzji pochopnych, oni ją przegadywali, w związku z czym chyba ta rozpacz wynikająca z tego, że starali się pomóc dziecku i naprawdę nie mogli. Ale wydaje mi się też, czytając Zdominowała o ich życiu, bo tak mówimy Tomasz Mann, ale jednak to był taki duet Tomasz i Katia, że oni stanowili właśnie taką parę, w której oni byli, nie chcę powiedzieć królem i królową, ale oni byli tą taką bardzo bliską sobie parą. Natomiast dzieci jednak były, moglibyśmy powiedzieć tam, gdzie jest dzieci miejsce, czyli trochę w odległości od męża i żony, ale tutaj wyraźnie było widać, że oni jednak stanowią
taki organizm łącznie, natomiast z tymi dziećmi zawsze radzili sobie jakoś tak, bo Wspierali te dzieci, to nie można powiedzieć. oczywiście, że absolutnie. wspierali, ale jednak robili to wspólnie. To znaczy chodzi mi o to, że tworzyli taki mechanizm, że to oni byli najważniejsi, a dzieci były jakby tym, no nie chcę powiedzieć, że dodatkiem, bo to okropnie zabrzmi, ale mam nadzieję, że Państwo wybaczycie mi tą dygresję i że zrozumiecie tą moją myśl, że robili różne rzeczy, ale niektórych rzeczy już po prostu nie byli w stanie zrealizować i I nie swoim kosztem. Tak, I myślę, że no może to jest właśnie wczytując się w tę historię właśnie nie pojechania na pogrzeb syna i nie przerwania pewnego ciągu wykładów, to właśnie było chyba to, że nie swoim kosztem. Że Klaus ich zawiódł, oni próbowali pomóc, natomiast stwierdzili, że po prostu sama ich obecność na pogrzebie już niczego w jego życiu, co jest zresztą prawdą, nie zmieni. No, psychologowie mówią, że najtrudniejszą relacją, jakakolwiek może w ogóle być w życiu, to jest relacja między dziećmi a rodzicami. No i tak jest. Na pewno najwięcej wyzwań w tej relacji jest do podjęcia. No ale ta historia jest dość dramatyczna, chociaż wydaje się, że rzeczywiście Tomasz stawiał siebie i swoją twórczość, i swoją aktywność zawsze na pierwszym miejscu. I to by też tłumaczyło jego decyzję, że nie chciał zrezygnować ze swojej aktywności, nawet w obliczu takiej tragedii. No właśnie, w związku z czym, szanowni Państwo, to była taka opowieść o Tomaszu Mannie. Nieoczywistej postaci. Nieoczywistej postaci. I ja tak może jeszcze tylko, bo chciałam zrobić tę klamrę. 3 moim zdaniem kluczowe wybory w jego życiu. Znaczy wybory równoznaczne w pewien sposób z jakąś jego klęską. Testament ojca, trudny wybór, jakim moim zdaniem było małżeństwo, które później tak naprawdę pomogło mu w bardzo wielu rzeczach i myślę przeprowadziło go, ale to wynika, i mówiłyśmy dlaczego. I trzecia, właśnie tuż przed śmiercią, tak naprawdę podjął jednoznaczną decyzję o zmianie miejsca zamieszkania, bo doszedł do wniosku, że już niczego nie może stracić. To bardzo ciekawe, jak na to spojrzałaś. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie największym chyba takim elementem, który mnie no, może nie urzekł, ale gdzieś tam we mnie zarezonował, to było to, że on bardzo wierzył w siebie. I to jest coś, co jest rzadkością, bo on bardzo wierzył w siebie literacko, nie poddawał się, dążył do tego, żeby zrealizować to swoje wyobrażenie o swojej twórczości, o pisarstwie, pomimo przeciwności właśnie, czyli promocji brata przez matkę, prawda, zniechęcaniu ojca, braku sukcesów edukacyjnych, prawda. 6 dzieci, to też nie jest łatwo. Wyrzuceniu ze szkoły, potem ta 6 dzieci, no ale tutaj to już poszedł za ciosem, no bo wiadomo, ale generalnie był bardzo zdeterminowany i wydaje mi się, że ta determinacja właśnie wynika z tego, że on bardzo wierzył w to, że to jest jego życiowy, jego karma życiowa, jego przeznaczenie, właśnie to pisarstwo. I to mnie niezwykle w nim urzekło i był konsekwentny do końca. Na szczęście był konsekwentny. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie tej kolejnej opowieści o kolejnym wielkim, niezwykłym człowieku. Bohaterze, pierwszym nobliście. Będziemy czekać też na Państwa uwagi, komentarze. Liczymy na nie tylko w prywatnych wiadomościach, ale też Właśnie, bardzo prosimy o komentarze i o subskrypcję klasycznie. Tak, i zachęcamy tych, którzy czytali Czarodziejską Górę przynajmniej Budembroku wiele lat temu, tak jak pewnie i my, żeby wzięli na wakacje te książki zamiast kryminału kupionego na lotnisku, bo naprawdę wciągają.
Zdecydowanie. I muszę jeszcze Państwu powiedzieć, albo może nawet poprosić. Bardzo dużo z Państwa nas ogląda. Ogromnie się cieszymy. Jest to dla nas źródło nieprawdopodobnej radości. Dziękujemy za tak liczne oglądanie nas. I bardzo prosimy, żeby te osoby, które nas oglądają, a nie subskrybują, żeby Prosimy zdecydowały kliknąć, się kliknąć, nas zasubskrybować, bo to spowoduje, że będziemy docierać do jeszcze większej grupy odbiorców. Bardzo dziękujemy dzisiaj i zapraszamy na kolejny odcinek. Pa, pa. Do zobaczenia.